Dzień numer 4, Malta Festiwal już za nami. Do Poznania wróciło słońce, więc i festiwalowicze ponownie zalali ulice miasta. Dzień ten dostarczył nam największej jak dotąd liczby teatralnych wrażeń oraz poruszania tematów, które dla niektórych wciąż mogą stanowić tabu. W samo południe aktorka Maria Janczewska poprowadziła warsztaty z uwalniania głosu. Śpiew pomaga odnaleźć ukojenie w czasie wyczerpującej walki z endometriozą, chorobą dotykającą wiele młodych kobiet, o której Janczewska opowiedziała w trakcie panelu dyskusyjnego „Pokonać endometriozę”. Oprócz aktorki gośćmi Magdy Łucjan byli także aktywistka i endowojowniczka Lucyna Jaworska-Wojtas, aktorka i wokalistka Patrycja Kazadi oraz ginekolog Daniel Kurczyński. Temat endometriozy cały czas jeszcze jest, że tak powiem, tematem niszowym, a mi zależy na tym, żeby każdy wiedział o endometriozie, żeby każdy wiedział, co to jest endometrioza i żeby każdy miał świadomość, że to nie jest taka pani uroda, a choroba, którą należy leczyć, właściwie diagnozować. Jestem bardzo wdzięczna Dominice Kulczyk oraz Fundacji za to, że podczas festiwalu Malta taki właśnie temat został podjęty, że szerzymy wiedzę na temat endometriozy. Kontynuujemy kobiece popołudnie. W klubie festiwalowym bowiem odbyło się drugie spotkanie w ramach sekcji Głosy Kobiet. Z Michałem Nogasiem rozmawiała pisarka Natasha Brown. Jej powieściowy debiut „Przyjęcie” to jedna z najgłośniejszych brytyjskich książek ostatnich lat. Autorka pisze o współczesnych relacjach rasowych i głośnych echach postkolonializmu oraz dyskryminacji, której w Wielkiej Brytanii doświadczają czarnoskóre kobiety. Przenosimy się do kina Muza, gdzie został pokazany film „Syndrom Hamleta”, który zainaugurował projekt Sestry. Sekcja ta skupia się na siostrzeństwie z ukraińskimi kobietami doświadczającymi koszmaru wojny i szukającymi swojego miejsca w czasie przymusowej emigracji. Po seansie więcej poruszających historii opowiedziała reżyserka Elwira Niewiera. Robiłam ten film dla widzów z zachodniej Europy po to, żeby uświadomić im sytuację w Ukrainie i to, co to oznacza dla jednostki. Film wpisuje się świetnie według mnie w festiwal, dlatego że 80% filmu dzieje się na deskach teatru. Podczas procesu prób teatralnych w Kijowie do spektaklu o osobach, które naznaczone są traumą wojenną. Spektakl Lover's Complaint Miry Mańki proponuje innowacyjne spojrzenie na Szekspira. Fabułę opowiedział chór składający się z osób głuchych i słyszących. Oba pokazy zwieńczyły długie owacje. Tej nocy dopłynęliśmy też na Wyspę Umarłych. Performatywny esej Iwony Pasińskiej, którego bohaterami byli seniorzy, to opowieść o przemijaniu i odchodzeniu. Niewątpliwie było to jedno z najbardziej poruszających wydarzeń tej edycji Malty. To nie koniec teatru na dziś, bowiem równolegle na scenie na piętrze Maria Seweryn wystąpiła w swoim monodramie „Na pierwszy rzut oka”, którego bohaterka stoi przed najtrudniejszą decyzją w życiu i musi zmierzyć się z bezdusznością patriarchalnego systemu. Troski mogliśmy porzucić za sprawą setu Jams Supernowa. DJ-ka i prezenterka radiowa postawiła na eklektyczną selekcję i sprawiła, że dzień pełen trudnych zagadnień mogliśmy zakończyć tanecznym krokiem. Chwila odpoczynku i przygotowujemy się na dzień 5 Malty.